Dzisiejszy film będzie o moim prywatnym recyklingu, a na początek pokazuję i wyjaśniam, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. Mój świat, moje zabawki i mój recykling. Żaden tam recycling albo Leroy Merlin. W moim świecie jest recykling, Leroy i oszołom. Nie wiem jak u was, jak wam się nie podoba, to proszę wyłączyć głos albo sobie prywatnie wypikać. Co jakiś czas kupuję tanio i upiększam. To akurat wyższa półka, bo kosztowało całe 8 ziko. Spryskiwacz 3 zł, a to są pojemniki na małe mydło i duże mydło. Naklejki zdzieram i żeby mi się wszystko potem fajnie na takiej śliskiej plastikowej powierzchni trzymało, porządnie matuję papierem ściernym. Oczywista sprawa, że do powierzchni plastikowych oraz śliskich przyda się primer. I dla takich wymagających powierzchni polecam wam Bonding Primer. Trzyma jak złoto. Najpierw papier ścierny, a potem Bonding Primer 2 razy. A następnie farba akrylowa biała. 1, 2, a czasami nawet 3 warstwy. Ale więcej warstw stosuję tylko wtedy, kiedy powierzchnia jest miękka. Na ceramikę wystarczy 1 warstwa i generalnie jest ok. Ale na plastik, który jest miękki, który w przyszłości będzie się uginał pod palcami, warstw staram się nałożyć jak najwięcej. Ponieważ taka gruba warstwa zdobnicza, bo potem jeszcze na to nałożę papier ryżowy i będę lakierowała, nawet jeżeli odejdzie od podłoża, to i tak to będzie wyglądało dobrze, nie będzie tego widać. Do tego filmu wybrałam 3 papiery ryżowe, 2 w podobnym stylu, taka przyjemna, delikatna akwarelka, a trzeci to ryciny vintage. Wielkość pasuje praktycznie idealnie, tutaj nie ma żadnej magii, po prostu wydzieram papiery ryżowe i przyklejam. Przyklejam oczywiście klejem do deku. Film sobie leci, a ja wam troszkę poopowiadam, jak sobie ułatwiam pracę. Puste pojemniki po mydle albo po płynnie do naczyń ozdabia się naprawdę źle. Pusta butelka często staje się wiotka i przy każdym naciśnięciu zaczyna się uginać. Wtedy bardzo źle się ją maluje, a co dopiero mówić o przyklejaniu papieru ryżowego. I mój patent jest taki, żeby wszystkie te butelki pozostawiać pełne podczas ozdabiania, a jeżeli butelka już jest pusta, to napełnić ją byle czym, nawet wodą. Zobaczycie, będzie się wam dużo łatwiej pracowało. Mój codzienny recykling jest bardzo prosty. Do tego filmu, żeby było elegancko, zastosowałam nowy papier ryżowy, ale normalnie wykorzystuję wszystkie stare resztki, które gdzieś tam mi wiecie, zalekają w szufladzie i nie wiem co z nimi zrobić. I wtedy po pierwsze mam ogromną przyjemność tworzenia, a potem za pół roku, gdy to wszystko się jednak trochę zniszczy i pobrudzi, wyrzucam bez żalu i robię następne. I w tym filmie chciałam was namówić na takie nasze grupowe wyzwanie na Facebooku. Jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam. Nasza grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Na grupie za chwilę pojawi się króciutki regulamin plus terminy publikacji prac, a ja was serdecznie zapraszam do pokazania, co potraficie niesamowitego zrobić z prostych rzeczy, którym dajecie drugie życie. YouTube, a raczej ogólnie internet, daje możliwość podróży w czasie. Czasami nie wiadomo, czy oglądamy film wrzucony wczoraj, czy taki sprzed 5 lat. I teraz informacja dla podróżników w czasie. Mamy czerwiec 2022 rok i jeżeli macie ochotę przystąpić do wyzwania, to właśnie teraz. Moja praca ma być bardzo użytkowa i z tego powodu jest turbo prosta i bardzo łatwa. Wystających dodatków, jak widzicie, nie ma wcale. Jedyne upiększenie to chwościki, które w każdej chwili można zdjąć i na przykład wyprać. Dzięki kilkukrotnemu lakierowaniu butelkę można po prostu umyć i znowu będzie czysta i prawie jak nowa. Na butelkach typu vintage zrobiłam efekt emali i po tym zabiegu już butelki nie lakieruję. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcecie lakierować, to oczywiście można, ale farba akrylowa jest wodoodporna, więc realnie nie ma takiej potrzeby. Taki niskokosztowy recykling ma dla mnie jeszcze jeden plus. Mogę sobie tutaj wypróbować różne efekty i jeżeli one na końcu wyglądają średnio, to wcale mi nie jest szkoda. Już spieszę z przykładem. Z tej strony mydła, czyli ze strony vintage, efekt emali wygląda świetnie. Natomiast z drugiej strony, gdzie widnieje delikatny, akwarelkowy motylek, te zadrapania są za bardzo nachalne. Według mnie przytłoczyły obrazek i ta strona po prostu mi się nie podoba. A tak prezentuje się cała recyklingowa rodzinka.
To z rybką wygląda bardzo elegancko, super mi się podoba i wędruje do łazienki. 2 opakowania z mydłem, czyli to ogromne i to nieco mniejsze, na pewno będą mi służyły dużo dłużej niż tylko do zdenkowania. Jeszcze jeden rzut na to, co nie wyszło i druga strona całkiem ok. A na sam koniec spryskiwacz do kwiatków, może nareszcie zaczną rosnąć i mnie pokochają. Jak zwykle krótką listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie tego wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na wyzwanie. Grzebcie w szufladach, szukajcie rzeczy, którym możecie dać drugie życie i startujemy na Facebooku z Inspirello i przyjaciele.